Jeżeli chodzi o Ekwador, to od razu wam powiem, że tak, baron narkotykowy zwiał niedawno z więzienia i zaczęły być wojny gangów, jest mega niebezpiecznie. Zobaczcie, z taką giwerą to można być ochroniarzem. Wow, pierwszy raz w życiu widzę orła z takiego bliska. Widzieliśmy raz na Tyrolce, ale z bardzo daleka. Rzuca się w oczy, że ci ludzie tutaj są troszkę inni już tacy. Zacząłem być atrakcją chyba, bo po pierwsze, no jestem biały i chodzę z kamerą, to już w ogóle, nie? Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Jeżeli chodzi o Ekwador, to od razu wam powiem, że tak. Planujemy tam być jak najkrócej. Może zwiedzimy tam 2-3 miasteczka ewentualnie i generalnie przez niego musimy przejechać, bo trochę inną drogą się nie da. Ale chodzi o to, że tam baron narkotykowy zwiał niedawno z więzienia i zaczęły być wojny gangów. Jest mega niebezpiecznie. Przez jakiś czas granice były w ogóle zamknięte. No ale z drugiej strony podobno jak nie będziemy tam jakoś po nocach jeździć, to nie powinno być tak źle, więc mam nadzieję, że się uda. Idziemy do Migraciones i jak najszybciej przejedziemy. W ogóle swoją drogą zobaczcie, jakie oni mają tu biura. Całe pajęczyny, nagrodzone i tak dalej, ale nie to wam chciałem pokazać. Czyli Piątaka mamy tutaj na granicy. Można być w Ekwadorze tylko 10 dni, tylko na przejazd, ze względu na to, że twierdzą, że dalej jest niebezpiecznie. Mimo że nam wszyscy mówią, że już jest bezpiecznie, to rząd nie cofnął zakazu. Normalnie możesz być nawet na 90 dni, 30 dni bez problemu, ale teraz możesz być 10 dni i trzeba by się specjalnie o coś starać i na potrzeby turystyczne by w ogóle nie pozwolić, że grubo. Wjechaliśmy do Ekwadoru. Słuchajcie, no tutaj mamy jakieś 50 km taką drogą, gdzie teraz już jest super, bo już wjechaliśmy pod górkę, a pod górkę było więcej dziur, bo woda wypłukała dziury. No i będziemy to jechać chyba z 2,5 godziny z tego co wiem, więc szału nie ma. No to jedziemy! O matko, jak telepie. Nie, co to było? Opos. Coś upolował, coś. Czy to opos? Opos był na 100%. Chciałbym wam pokazać kolejny owoc. To jest takie coś. Wygląda to jak... Nie wiem jak to... W dotyku przypomina brzoskwinię, tylko jest innego kształtu. Będziemy potrzebowali nóż i łyżeczkę. Chodzi o to, żeby przekroić go wzdłuż na pół. Tak to wygląda. Smakuje stosunkowo podobnie do marakui. Bardzo smaczny owoc, nieduży, na przekąskę polecam. Dżungla. Ekwador nas powitał. Wita nas pięknymi cenami paliwa. W Ekwadorze obowiązują dolary, co mnie bardzo zaskoczyło. A ja trochę jestem teraz w trakcie czytania pewnych książek na temat na przykład Fedu, jest to przerażające. Natomiast $1,75 za galon. Słuchajcie, to jest $1,75, to jest gdzieś 7 zł. 7 zł za 4 litry. Szok. Słuchajcie, Ekwador na razie nas zaskakuje tak raczej pozytywnie. Co prawda złapaliśmy gumę i wymieniając oponę wgięliśmy całego busa od spodu, więc jest źle. Ale ludzie są raczej radośni. Paliwo tanie, a żarcie drogie. To jest takie tutaj lokalne danie dość narodowe, czyli taka, to się nazywa ceboida, czy jakoś tak. I to może być z różnymi rzeczami. Ja wziąłem z krewetkami, a mam z rybą i krewetkami. Olejna cebula, sosowata konsystencja. Dobre. To w ogóle podają śmiesznie, bo z chipsami bananowymi w standardzie. Naprawdę na to macie wicze. Ale takie dziwne, jak zupa wygląda. Śmiesznie, bo ma pasty tahini w sobie. Takie śmieszne, ale dobre. Dzień dobry, witamy w miejscowości Loja. Loja śmiesznie brzmi, bo u nas na świnie się mówi Loja. Powiedz Klaudia, co to za plac?
wiem, jakiś niepodległości plac. A, plac niepodległości, no to wiesz jaki no. No wiem, ale co to znaczy, to nie chyba No bardzo. plac niepodległości, to co masz więcej? Plac niepodległości, tak. Co ja mam z tą żoną, ja nie wiem co jej się stało. Coś jej się stało. Aha, co wam chcemy powiedzieć? Słuchajcie, jest karnawał. Mianowicie w czwartek był tłusty czwartek, dzisiaj jest poniedziałek, jutro jest śledzik wtorek. I słuchajcie, oni do wtorku włącznie mają wolne. I w ogóle dzisiaj jest u nich śmigus dingus i leją się na potęgę. Mieliśmy otwarte okno, to nam wlali do środka wodę. Szczycą się tą bramą. To jest taka uliczka, która jest piękna ze względu też na tą bramę, ale też, że tutaj są ładne, kolorowe kamieniczki, które idziemy sobie zobaczyć, plus jest ładny widok tam w górę na kawałek Lochy. Słuchajcie, tu jest taki znany budynek, który jest merkadem, czyli takim targiem, marketem. Głównie tu się kupuje owoce, czyli że wszystko pozamykane przez ten karnawał, ale jest tu coś otwarte, Ola. I są takie piękne owoce i na pewno coś kupimy. Pamiętacie, jak w Boliwii mówiliśmy o niejakim Boliwarze? No Boliwar tu był i podpisywał w tej miejscowości jakieś dekrety. I stąd te piękne pomniki, murale i jakiś zameczek. A zaraz naprzeciwko widzimy bramę do miasta, czyli najsławniejszą rzecz tutaj, najładniejszą. Chciałbym zwrócić uwagę na te lampy. Są niesamowite moim zdaniem. Wyglądają spektakularnie. Jest to wejście do miasta Locha z 8 grudnia 1548 roku. Prawda, że ten piękny widok scen historycznych Boliviara kamper uświetnia bardzo. Jakże piękny widok, jakże pięknym kamperem. A teraz my idziemy sobie tutaj, Julio, gdzie idziemy sobie? Pooglądać miasto z góry, troszkę z bramy. Piękne. Słuchajcie, co się rzuca w oczy? Rzuca się w oczy, że ci ludzie tutaj są troszkę inni już tacy. Tacy już nie tacy indiańscy, tacy amerykańscy, tylko tacy już, no, tacy wymieszani trochę z europejskimi, bym powiedział. Miasta są czyste. No ludzie tacy już normalnie, wiecie, mówiący nie tak, że albo cię naciągają, albo coś, tylko po prostu z tą rozmawiają jak Europejczycy, powiedzmy. No i miasto jest czyste, czyściutkie naprawdę. Bywają kosze na śmieci wszędzie, nawet tutaj. W mieście jest czyściutko, naprawdę. I albo władze o to dbają, albo ludzie, nie wiem. No i mają miasto z takim widokiem, czego można im naprawdę zazdrościć. No zobaczcie, jakie piękne góry w chmurach. Cudo. No nic, jedziemy dalej. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Park Hipiro, który jest najładniejszym tutaj parkiem i ostatnią atrakcją, którą chcemy tu zobaczyć i jedziemy dalej. Trzeba jeszcze kokosa na drogę kupić, bo widzieliśmy, że są, a nie można przepuścić takiej okazji, żeby się napić kokosa. Jak jest okazja, to codziennie pijemy kokosy, bo są pyszne i świetnie nawadniają podobno. Kokos to cudeńko. Idziemy. Słuchajcie, no ten Ekwador jest faktycznie super, muszę powiedzieć. Taj Mahal to chyba nie jest, albo jakoś mocno pomniejszony. Kto wie co to jest, dajcie znać w komentarzu i bardzo proszę Was o subskrypcję i żebyście byli na bieżąco, a niekoniecznie tylko przez Facebooka wchodzili, to kliknijcie sobie dzwoneczek i wtedy będziecie widzieli moje filmy. No i wieża Eiffla zacząłem być atrakcją chyba, bo po pierwsze mamy jakieś takie nad wyraz krótką bluzkę, a po drugie, że no jestem biały i chodzę z kamerą, to już w ogóle, nie? I my teraz Julka wpuszczamy do kulki i jedziemy dalej. Kupiliśmy kokosa, ale jednego, bo słuchajcie, nie podoba mi się
mają tabliczkę, że kokos $1, a podchodzimy, oni mówią $2. Mówię, dlaczego? A bo $1 to jest za kubek. Ściemniają, jak nie wiem, i nie podoba mi się to, więc zamiast 3 kupiliśmy jednego za $1,5 w następnym stoisku, a tam ci też od $2,5 do 1,5 nagle zeszli, no więc ja nie lubię, jak mnie ktoś oszukuje, więc nie będę im dawał zarobić. Jak ktoś jest uczciwy, kupuję, płacę w opór, ale jak ktoś kombinuje i myśli, że jestem debil, to nie. Tutaj pan uczciwie podszedł do tematu, po $1,25 za kokosa, tak było na tabliczce. O, mamy kokosy Zmrożone, zimniutkie. Jedziemy! Słuchajcie, w Ekwadorze chyba ten poziom bezpieczeństwa jest taki różny i nie wiem, czy się coś tam często wydarza, ale pokażę wam zaraz pana ochroniarza, z czym on tutaj jest. Permiso, signore, es posible foto porque tienes grande ese? ¿Sí? Zobaczcie. Z taką giwerą to można być ochroniarzem. Muchas gracias. To jest normalnie pan, który tutaj jest na stację pilnuje i w nocy i w dzień. W nocy był inny, przyszedł do nas, żeby mu dać $1 za to, że będzie tam na nas zerkał. No to mu dałem, no, co będę się z nim kłócił. Dobra, sprawdzam, czy się da wypłacić dolarki. Zobaczymy, $100. O, idzie, super. $100, ale 5% widzicie prowizji poszło. Lipa. Aha, no i bankomaty głównie wypłacają 20, co jest śmieszne. I podszedłem do bankomatu obok i się okazało, że mogłem wypłacić $200 i zabrało mi prowizji $4,48, więc zszedłem poniżej 2,5%. Bardzo ładnie, mam $300. Idę pracować, dzisiaj mam cały dzień pracy, Klaudia będzie jechać, a ja muszę pracować. No ale poradzimy sobie, ważne, żeby dojechać. Ciao. Chciałbym wam tylko pokrótce powiedzieć, jakie tutaj są podatki. Podatki tutaj są, słuchajcie, od 0%. Tutaj mam tabelkę, dlatego mam telefon w ręce. Tutaj są podatki progresywne. Do $11 000 jest 0% i potem jest 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 37. 37% jest powyżej $105 000 rocznie. A jeżeli chodzi o firmy, to jest 25%. Podatek ten taki korporacyjny, firmowy. No u nas to się nazywa CIT czy PIT, zależy co prowadzimy. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten przemiły dzień. Jesteśmy w miejscowości Cuenca na placu takim ślicznym. Za dużo na ten temat nie wiem, bo się nie zaznajamiałem, ale Wam wszystko tutaj zaraz pokażę, jak wygląda, a najwyżej Klaudia Wam coś powie. Aktualnie zwiedzamy katedrę główną na placu głównym. Bardzo mnie zaskoczyło to miasto, bo jest naprawdę ładne. W ogóle większość miast w Ekwadorze jest ładnych. W porównaniu do Peru to tutaj to jest po prostu luksus. Weszliśmy na taras widokowy. W ogóle ta katedra jest trzynawowa. Nie można jej zwiedzać w środku. I tutaj, słuchajcie, działa to, jedno skrzydło działa jako taki rynek właśnie z takimi handmade rzeczami oraz jako restauracja. Jest bardzo tutaj super. Kui, oni to nazywają kui, bo kui, oni tutaj też jedzą w Ekwadorze. Też się nas pytali tutaj wczoraj, taki pan nas zaczepił w tej losze, czy jedliśmy. Ja mówię, że tak, ale że u nas to jest jako maskotka i w sumie jest tak, to mięso jakoś nie jest szczególnie jakieś dobre moim zdaniem. Taki ma posmak karpia, więc jest takie średnie, no ale oni się tu tym zajadają, naprawdę uwielbiają to. Zresztą w Peru tak samo. No. Ja mam chyba po tej ayahuasce jakieś oczyszczenie cały czas, bo codziennie wstaję i mam nowego pryszcza. I mnie to bardzo denerwuje. Przyszliśmy na ruiny Pumapunga, one się nazywają. Założyła to wcześniej inna kultura, natomiast nie pamiętam jaka. Ale oczywiście potem wywojowała, przejęła to cywilizacja Inków. No i to jest ogromne, bo to ma 4 hektary. Jest to zbudowane z kamieni wulkanicznych. A tak jak wiadomo, Inkowie byli
przeogromną, przewspaniałą cywilizacją. Oni byli najmocniejsi za sprawą władcy Tupaka i po prostu podbił tutaj wszystko. No więc zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Inkowie wykorzystali to miejsce, ponieważ ono jest ogromne, to ma te 4 hektary, więc jak już je zdobyli, to wykorzystali jako fortecę. Wybrali jakby to miejsce Ze względu na to, że mityczne, tutaj religijne. jakby potwierdza się heliocentryczność jakby, czy coś takiego. Tu Oni są... stworzyli heliocentryczność, jakby, że oni- słońce jest w centrum, no i że jakby pokazali tą jakby wizję wszechświata. No i tutaj mają różne gwiazdy na konkretnych wierzchołkach. I to są te tutaj wierzchołki. Słuchajcie, tutaj mają jakieś zoo z ptakami. I głównie papugi widzę. Żydal, pokaż się ludziom tutaj. Widzom naszym wspaniałym. A za kratami oglądać, co za przyjemność, prawda? Jak widziałem, jak pięknie lata na powierzchni, tam wiecie, po dżungli nad Amazonką, no to było cudownie, a tutaj to co? Wow, pierwszy raz w życiu widzę orła z takiego bliska. Widzieliśmy raz na Tyrolce, ale z bardzo daleka. Tu jest Jastrzębie. Ale sztosy, kabanosy, ja pierdzielę. Jesteśmy teraz w Muzeum Etnograficznym przy tych ruinach. I mamy haciendę. O, jaka hacienda? Sianem przykryli i zadowoleni. O, już mieli metalowe narzędzia. Kobitka sobie siedzi. Nie, to facet. Coś tu dłubie. Fajowersko. Idę stąd, bo mam rozmowę za chwilę, więc spadam do samochodu. No i tyle. Jedziemy już dalej, bo mamy kupę kilometrów do zrobienia. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie tutaj iść, to trudno mam to w dupie.